Rząd 11, 5 oczek łańcuszka. I tutaj nie będziemy już nic robić więcej w pierwszą pętelkę, tylko w kolejną. Dlatego jak nabierzemy nitkę, możemy sobie przytrzymać tutaj palcem, bo jak się robi długi łańcuszek, a później jakiś ściek, to ta pętelka często się lubi rozciągnąć i wygląda po prostu brzydko. Więc można sobie przytrzymać palcem, omijamy oczko łańcuszka i w kolejny słupek robimy słupek. Dwa oczka łańcuszka, omijamy oczko, słupek, słupek, dwa oczka i słupek w słupek. Słupek w ostatniej. I teraz omijamy dwa oczka łańcuszka, półsłupek i dwa oczka łańcuszka i od razu w pierwszy słupek na następnym wachlarzu robimy słupek. I tak będziemy powtarzać do połowy tego rzędu, czyli w każdy słupek robimy słupek i pomiędzy nimi po dwa oczka łańcuszka. Jak w tym miejscu, na łączeniu tych słupków, ta pętelka bardzo Wam się rozciągnie, to się tym nie przejmujcie, bo w następnym rzędzie będziemy to zasłaniać. Ok, i teraz jesteśmy na środku i tutaj uwaga, robimy słupek i dwa oczka łańcuszka w trzy kolejne słupki. W jedno oczko łańcuszka na środku robimy słupek, dwa oczka, słupek. I teraz znowu dwa oczka, słupek w trzy kolejne słupki. I aż do końca rzędu po jednym słupku w każdy słupek i dwa oczka łańcuszka pomiędzy nimi. Pomiędzy wachlarzami nie robimy dwóch oczek łańcuszka, tylko od razu przechodzimy, robiąc słupek w następnym wachlarzu. Teraz tak, pierwszy i ostatni wachlarz jest troszkę inny, dlatego tu mamy więcej słupków. W każdym słupku robimy po jednym słupku i dwa oczka łańcuszka pomiędzy.
i w ostatnią pętelkę tylko jeden słupek. Troszkę sobie można naciągnąć. Rząd 12. Tutaj trzeba uważać na ilość słupków, które będziemy robić. Pierwszy i ostatni wachlarz różnią się od tych, które powtarzamy w trakcie robienia tego rzędu. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i 2 słupków w pierwszą pętelkę. I teraz będziemy robić w ten sposób, że w pierwsze i ostatnie 2 oczka na wachlarzu będziemy robić po jednym słupku, a w środkowe po 2. Pierwszy wachlarz ma o jedną taką kratkę więcej niż pozostałe, dlatego tutaj będziemy robić 3 razy po 2. Więc robimy jeden słupek w pierwsze 2 oczka łańcuszka, jeden słupek w kolejny słupek i teraz 3 razy po 2 słupki pod 2 oczka łańcuszka, słupek w słupek. Kolejne 2 oczka łańcuszka, znowu 2 słupki, słupek w słupek, 2 słupki w trzecie oczko łańcuszka i słupek. I w ostatnie na tym wachlarzu 1. I teraz pomiędzy wachlarzami robimy w ten sposób, że na ostatnim słupku z tego wachlarza robimy jeden słupek, pomiędzy słupki, czyli wkładamy po prostu szydełko w przestrzeń między tymi 2 słupkami, robimy jeszcze jeden słupek i zaczynamy kolejny wachlarz, czyli w pierwszym słupku z wachlarza robimy słupek. I teraz już będziemy powtarzać aż do środka rzędu. W pierwsze 2 oczka łańcuszka 1, każdy słupek po jednym słupku, w kolejne 2 przestrzenie pod oczkami łańcuszka po 2 i słupek, słupek, 2 słupki w kolejne, jeden słupek i w ostatnią przestrzeń z tego wachlarza 1 i pomiędzy słupek w słupek, słupek pomiędzy i słupek na pierwszym. I tak do połowy rzędu. Teraz jesteśmy na środku i tutaj na środkowym wachlarzu robimy w ten sposób, że w pierwsze 2 oczka łańcuszka robimy jeden słupek, jeden słupek, kolejne 2, jeden słupek, kolejne 2 oczka łańcuszka też 2, jeden słupek. I tutaj mamy 2 oczka łańcuszka na środku chusty i w te 2 oczka łańcuszka robimy słupek, 2 oczka słupek. To będzie nasz środek rzędu i znowu po drugiej stronie słupek w słupek, 2 razy po 2 i słupki w słupki i w ostatnim 1. Jeden słupek w słupek, jeden pomiędzy i jeden słupek w słupek. I teraz do końca rzędu powtarzamy w pierwszą przestrzeń jeden słupek, w każdy słupek po jednym słupku
w dwie kolejne przestrzenie po 2 słupki. I w ostatnią przestrzeń 1 słupek. Czyli po prostu liczymy sobie 1, 2, 2, 1. I słupek pomiędzy, żeby zasłonić tą rozciągniętą pętelkę z poprzedniego rzędu pomiędzy wachlarzami. Ok, jesteśmy na ostatnim wachlarzu. Tutaj pamiętamy, że jest o 1 przestrzeń więcej, więc w pierwszą robimy 1 i teraz w 3 kolejne robimy po 2 słupki. W ostatnią robimy 1 i w trzecie oczko łańcuszka, albo po prostu pod ten łańcuszek, ale można zrobić w trzecie oczko łańcuszka, robimy 3 słupki. Rząd 12 gotowy i rząd 13. Rząd 13. 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. Po jednym słupku w 2 kolejne pętelki. 3 oczka łańcuszka. Opuszczamy 3 pętelki i robimy 9 słupków po jednym w każdej kolejnej pętelce. Trzy oczka łańcuszka, opuszczamy 3 pętelki i 9 słupków po jednym w każdej kolejnej pętelce. I tak będziemy powtarzać do środka rzędu. Tutaj sobie można kontrolować. Jakbyśmy się pomylili, to będzie wtedy łatwo widać, bo te 3 oczka łańcuszka, które robimy i potem opuszczamy 3 pętelki, zawsze wychodzą na tych słupkach, które są pomiędzy wachlarzami. Więc jakbyście zrobiły 9 słupków i te 3 oczka łańcuszka nie wyszły Wam dokładnie tutaj, to znaczy, że gdzieś się wcześniej pomyliliśmy i trzeba policzyć, czy na przykład sobie nie pominęliśmy albo nie zrobiliśmy tutaj na przykład o 1 słupek za dużo i tak dalej. Można od razu to sobie kontrolować, czyli zerkać, czy nam te 3 oczka łańcuszka wychodzą zawsze nad tymi 3 słupkami pomiędzy wachlarzami. Więc powtarzamy do połowy chusty 9 słupków i 3 oczka łańcuszka i opuszczamy 3 pętelki pod nimi.
ostatnie 9. 9 wyjdzie nam dokładnie w ostatnim słupku z poprzedniego rzędu. I teraz nad 2 oczkami łańcuszka robimy 4 oczka łańcuszka, opuszczamy je i w pierwszym słupku od razu robimy słupek i powtarzamy 9 słupków, po jednym w każdej kolejnej pętelce, 3 oczka łańcuszka i opuszczamy 3 oczka. I tak do końca rzędu. Ostatnie 9, 3 oczka łańcuszka, opuszczamy 3, robimy jeszcze 2 słupki, po jednym w każdej kolejnej pętelce i w ostatnią pętelkę 3 słupki. Rząd 14, 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I będziemy robić po jednym słupku reliefowym przed nim na każdym słupku i po 3 słupki w 3 oczka łańcuszka, czyli 4 słupki reliefowe przednie na 4 kolejnych słupkach, trzy oczka łańcuszka, 3 słupki i 9 słupków reliefowych przednich, po jednym na każdym słupku. I tak aż do połowy chusty.
Jesteśmy na 4 oczkach łańcuszka na środku i pod te 4 oczka na środku robimy 3 słupki, 2 oczka i 3 słupki. I w drugą stronę znowu po jednym słupku reliefowym przednim na każdym słupku z poprzedniego rzędu i po 3 słupki w 3 oczka łańcuszka. Na końcu 4 reliefy i 3 słupki w ostatnią pętelkę. I ostatni rząd, 15. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki w pierwszą pętelkę i robimy po prostu po jednym słupku w każdą pętelkę aż do środka chusty. Dwa oczka łańcuszka na środku, 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I po jednym słupku w każdą pętelkę aż do końca rzędu. I w ostatnią pętelkę 3 słupki i mamy rząd 15 gotowy. Ok, rząd 15 mamy gotowy. Tak to wygląda.
I teraz będziemy sobie chustę powiększać, czyli po prostu powtarzać te rzędy, które już wcześniej zrobiliśmy, od rzędu 4 do rzędu 15. Więc robimy po prostu 3 oczka łańcuszka i 2 słupki w pierwszą pętelkę. I po jednym słupku reliefowym przed nim na każdym słupku z poprzedniego rzędu, bo tak robimy rząd 4 i tak dalej, i tak dalej. Ok, i jak już powtórzymy rzędy od 4 do 15, 5, 6 razy mniej więcej i chusta ma już taki rozmiar, jaki chcemy, to przechodzimy do zrobienia zakończenia. I polega to na tym, że po prostu ostatnie powtórzenie, powiedzmy na przykład 6, kończymy robiąc wachlarze, czyli od 9 do 11 rzędu i 12 rząd będziemy zamieniać słupki na półsłupki, żeby wykończyć chustę. I teraz ja robię zakończenie zazwyczaj wtedy, kiedy zaczyna mi wchodzić ostatnia nitka ostatniego koloru, czyli mam już wszystkie kolory. Czasami trochę mi brakuje, więc jeśli nie macie dodatkowego koloru, a widzicie po nitce, że może Wam się skończyć wcześniej, to możecie sobie ten ostatni rząd przed wachlarzami albo po prostu opuścić, albo zamienić słupki na półsłupki. Ja w ostatniej chuście tak zrobiłam, że ten rząd zamieniłam na półsłupki, a ten rząd samych reliefów po prostu ominęłam. Tylko że jeśli nie kończycie po rzędzie 8 albo 14, to pamiętajcie, że na środku może Wam wyjść trochę inaczej. Wtedy możecie na przykład zamiast 3 pętelek opuścić 2. Tylko trzeba pamiętać, żeby zrobić to symetrycznie po obydwu stronach chusty. I teraz rząd 12, czyli to nasze zakończenie zmienione, polega na tym, że po prostu wszędzie tam, gdzie robiliśmy słupki, robimy półsłupki, a na szczycie wachlarzy będzie pikotek, czyli robimy 3 półsłupki w pierwszą pętelkę, jeden półsłupek w przestrzeń z 2 oczek łańcuszka, po jednym półsłupku w każdy słupek. W 3 kolejne będziemy robić po 2 półsłupki. W pierwszy robimy 2, półsłupek w słupek. W drugą robimy 2. I na szczycie wachlarzy będziemy robić pikotek. Pikotek ja robię w ten sposób. Po zrobieniu półsłupka robimy 3 oczka łańcuszka i musimy zrobić oczko ścisłe zamykające ten pikotek. Ja go nie robię w pierwsze oczko łańcuszka z tych 3, które zrobiłam, tylko robię go w przednią nitkę i nóżkę, jedną nitkę tą z nóżki półsłupka, który zrobiłam na słupku, nabieramy, przeciągamy przez te 2. Można sobie tutaj złapać ten pikotek palcami, obrócić trochę szydełko i przeciągamy od razu przez pętelkę na szydełku. I w ten sposób, jak w następną przestrzeń pod 2 oczka łańcuszka zrobimy 2 półsłupki, to ten pikotek zostanie nam dokładnie w tym miejscu nad półsłupkiem. Bo jakbyśmy zrobili go w oczko, to on się lubi odchylić i jest krzywo. I teraz w następny słupek robimy półsłupek. W ostatnią przestrzeń z tego łańcuszka robimy 1 półsłupek zamiast jednego słupka. I teraz pomiędzy wachlarzami 1 półsłupek, 1 półsłupek pomiędzy wachlarze i będziemy powtarzać. W pierwszy słupek półsłupek, potem w kolejną przestrzeń robimy 1 słupek, 2 w pierwszą przestrzeń, na środku, czyli na kolejnym słupku będziemy robić pikotek, czyli jeszcze raz ten słupek, ten półsłupek, który jest na szczycie wachlarzy, możecie sobie zrobić troszkę luźniej, bo będzie Wam wtedy łatwiej zrobić pikotek. 3 oczka łańcuszka i w
przednią nitkę. Jak mamy pętelkę, to jest tylna nitka, a to jest przednia nitka. Za przednią nitkę i nóżkę jedną tego półsłupka w ten sposób. Tutaj mamy pętelki, jest tylna pętelka i przednia pętelka, a tu to V, to są nóżki naszego, to V, to są nóżki naszego półsłupka, więc to jest pierwsza, a to jest druga. I teraz w przednią nitkę i w drugą nóżkę półsłupka robimy oczko ścisłe, nabieramy, przeciągamy przez dwie, łapiemy sobie z tyłu pikotek, obracamy trochę szydełko i przeciągamy i gotowe. I w kolejne dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki, jeden półsłupek, słupek, jeden w ostatnią przestrzeń i pomiędzy wachlarzami jeden w ostatni słupek z wachlarza, jeden półsłupek pomiędzy i jeden w pierwszy słupek następnego wachlarza. I tak sobie robimy do środka chusty. Jak ktoś nie lubi pikotków, bo mu nie wychodzą i go bardzo denerwują, to można ich po prostu nie robić. I tylko po prostu oblecieć półsłupkami, żeby sobie wykończyć ten rząd. Zrobiłam sobie ciasno i taki jest efekt. Nie mogę się bić. Jeszcze raz. I na końcu, jak już skończę, to sobie tu palcem jeszcze naciągam na koniec tą nitkę, żeby ten półsłupek był taki trochę, żeby ten pikotek był taki trochę zgrabniejszy. Jeden w pierwszą przestrzeń, dwa w kolejną, dwa w kolejną. Teraz w przestrzeń pomiędzy dwa oczka łańcuszka na środku robimy jeden półsłupek, drugi półsłupek z pikotkiem na szczycie, i trzeci półsłupek. I teraz już lustrzane odbicie, czyli jeden półsłupek po dwa w dwie kolejne przestrzenie pomiędzy słupkami, czyli po dwa oczka łańcuszka, jeden w ostatnią, no i pomiędzy wachlarzami, tak jak poprzednio, i gotowe. I nasza chusta jest gotowa. Możemy ją zablokować. Jeśli chodzi o blokowanie, nie każdy to robi, nie jest to jakoś specjalnie wymagane. Jeśli chusta nie wymaga blokowania, to możemy ją po prostu wyprać i rozłożyć na płasko. Nie musimy blokować, ale jeśli lubimy, żeby nasza chusta była zablokowana, żeby zachowała kształt, wtedy też rozciągają nam się troszkę te reliefy i ładniej widać wachlarze. Więc jeśli chcesz zablokować swoją chustę, to możesz ją rozwiesić po prostu na suszarce albo na sznurkach od prania i obciążyć czymś w dół, czyli na przykład spinaczami, poprzypinać spinacze, żeby się naciągnęła w dół. Albo druga opcja jest taka, żeby po prostu przybić ją do czegoś, na przykład do styropianu albo do jakiejś maty i po prostu szpilkami w każdym miejscu przybijamy i naciągamy. Z tym, że dobrze jest sobie najpierw chustę naciągnąć górą, czyli przybić górę, potem dół, a potem sobie dopiero naciągać na bok, żebyśmy mieli prosto. I ja naciągam w ten sposób, że jak sobie już przybiję górę i przybiję sobie dół, to równo naciągam z dwóch stron
i po obydwu stronach nie naciągam po prostu najpierw jednej strony, a potem drugiej strony, tylko po kolei do samej góry naciągam chustę, a jak wyschnie, to ściągamy i gotowe. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Jak będziecie mieć jakieś pytania albo coś pokazałam za szybko i tak dalej, to dajcie nam znać, bo przy kolejnych filmikach weźmiemy to pod uwagę. Dzięki, cześć.